Najtrudniejszym dla mnie było utrzymanie takiej zdrowej różnicy między tym, co sobie wyobraziliśmy, a tym, co faktycznie nam wyszło, czyli taką między wizją a logistyką trochę, bo pojawiały się problemy, o których wcześniej nie myśleliśmy, że mogą się pojawić, więc trzeba było się z nimi mierzyć na bieżąco, ale świetnie nam to szło. Wspaniałym, cudownym momentem było nawiązywanie relacji z instytucjami, z którymi współpracowaliśmy i z naszymi partnerami i przede wszystkim z ludźmi, którzy mają niesamowite, różnorodne doświadczenie w pracy, w kulturze i sztuce. Jako osoba zajmująca się głównie administracją przy tym projekcie i taką koordynacją dokumentów i tabelek, wyjazd do Dar es Salaam to był taki moment, kiedy zobaczyłam faktycznie, że to, co robimy, się ucieleśnia. Tak samo ta wystawa, którą stworzyliśmy podczas survivalu, też była takim momentem, kiedy to wszystko było widać, tak realnie widać, że to się dzieje. W międzyczasie też powstawały publikacje różne, które też były takim momentem pewnego zakończenia pewnego etapu naszych działań, co mi pokazało, że ta praca przy projekcie to nie tylko właśnie dokumenty i przepływ maili, tylko też faktyczne działania. Współpraca z naszymi partnerami z Afryki. Tutaj jako Fundacja Art Transparent współpracowaliśmy głównie z Zambią i Tanzanią. Była super doświadczeniem ze względu na to, że zderzyły się dwa różne systemy pracy. Wszyscy zajmujemy się kulturą i sztuką, natomiast właśnie te systemy pracy są różne. Czasem trzeba było dłużej przegadać różne rzeczy. Ze strony administracyjnej to też wiele nam pokazało, z czym się trzeba mierzyć na następny raz. Dużo nas to nauczyło. Też pod względem takim, no nie wiem, przygotowywania umów, czy aspektów prawnych, jeśli chodzi o tworzenie dzieł, czy możliwości naszych partnerów i też nasze. Więc tak, więc to dużo nam pokazało i też dało dużo doświadczenia. Tak myślę, że na przyszłe lata i przyszłe projekty to zdecydowanie ułatwi współpracę. Równość przy współpracy takiej administracyjnej w projektach międzynarodowych, czy nawet międzykontynentalnych, tak jak tutaj Deconfining skupiał się na współpracy Europy Środkowej z krajami Afryki. To tutaj trzeba było bardzo dużo uważności, żeby te decyzje nie zapadały tylko i wyłącznie w Europie, tylko faktycznie na relacji partnerskiej była to wymiana informacji, był to ten ciągły przepływ, żeby wszystkie decyzje, które zapadają w projekcie, były między faktycznie partnerami ze wszystkich krajów, tak? Akurat jeśli my mieliśmy część taką artystyczną mocno, no to nie mogliśmy narzucić swojej wizji wystawy, bo też nie wiedzieliśmy, my tutaj w Polsce nie wiedzieliśmy, jak w Dar es Salaam na przykład, jakie są możliwości, jak będzie wyglądała przestrzeń. Widzieliśmy to ewentualnie tylko na zdjęciach, czy gdzieś, no sami tam nie byliśmy, żeby faktycznie poznać przestrzeń i technicznie, i też ludzi, jacy będą współpracować z nami przy tworzeniu wystawy. Bardzo tutaj trzeba było być uważnym i cierpliwym i też nauczyło to nas też pokory pewnej, tak, i budowania trwałych relacji. Tak, projekt pokazał, że w tych relacjach kraje afrykańskie są bardzo ważnym głosem i tak jak mówiłam wcześniej właśnie, że ta współpraca nie może polegać na tym, że my im narzucamy pewien schemat pracy, mimo tego, że nam na przykład te schematy bardzo dobrze się sprawdzają, u nich niekoniecznie. To wszystko jest płynne, elastyczne, no i jeśli to ma być faktyczne partnerstwo i takie odczarowywanie tych relacji z czasów jeszcze kolonialnych, to musimy być bardzo uważni i
jakby skupiać się na tym, żeby ta relacja była faktycznie partnerska. Momentem przełomowym, takim dla mnie też niezwykłym osobiście, był nasz wyjazd do Dar es Salaam na otwarcie wystawy na Fuzzy Art Space i poznanie wszystkich ludzi, którzy stali po drugiej stronie tych skrzynek mailowych, z którymi wymienialiśmy się informacjami, czy też spotykaliśmy od czasu do czasu na spotkaniach online. Ale tak, poznanie ich osobiście to była bardzo, bardzo taka budująca rzecz, że faktycznie to coś, co tworzyliśmy przez te 4 lata, budowaliśmy te relacje, budowaliśmy programy, publikacje i tworzyliśmy pewne wspólne plany, to się faktycznie wydarzyło i też można było tak porozmawiać z tymi ludźmi, jakie są ich doświadczenia w takiej totalnie luźnej atmosferze i to było naprawdę, naprawdę wzmacniające. Co we mnie zostaje na pewno z tego projektu, to kontakty z ludźmi, z którymi myślę, że wypracowaliśmy takie stałe relacje, że możemy jasne, że do siebie pisać dzień dobry, co u Ciebie słychać, ale możemy też słuchajcie, mam pomysł na projekt i może chcemy go wspólnie zrealizować. I myślę, że będą to ludzie, którzy dorzucą też coś od siebie do tego projektu i też bardzo dużo swojego doświadczenia i swoich pomysłów, więc to są niesamowici ludzie, z którymi warto to partnerstwo i te relacje ciągnąć i o nie dbać. Tak osobiście zebrałam bardzo dużo doświadczenia takiego administracyjnego przy tej właśnie wymianie systemów administracyjnych, nie wiem jak to dokładnie nazwać, no ale tak, każdy pracuje inaczej, każdy kraj pracuje inaczej, więc to zebranie tej całej wiedzy to też na pewno będzie punktowało w przyszłości i wniesie bardzo dużo takiej mojej też wygody, wiedzy do następnych projektów. Deconfining był dla mnie doświadczeniem, które pozwoliło mi przekroczyć swoje geograficzne i mentalne jakieś granice oraz budować trwałe relacje z osobami z różnych krajów Afryki oraz Europy.